Witam Was serdecznie i to już nocną porą, a nie wieczorową, bo to jest grubo po północy, ale ja muszę jeszcze dzisiaj jedną kiełbasę zrobić. I to jest ostatnia, bo robiłem wcześniej inne rzeczy, bo jak widać jakaś okazja jest, nie ma znaczenia już jaka, ale na tyle uroczysta, że już nie ma gdzie kwiatów stawiać. Więc jeszcze jedną kiełbaskę muszę dzisiaj zrobić. Dzisiaj to wszystko zmielę, przyprawię, nadzieję i powieszę w chłodnej spiżarni. Niech to do rana się osadza i osusza, a jutro się tym zajmę dalej. Projekt został nazwany jako kiełbasa ognista. No bo takie padło życzenie od jednego z gości, który pikantne lubi. Ja taki szczególnie pikantny nie jestem, ale z wiekiem mi się to poprawia i też coraz bardziej lubię. I miałem do tego celu, czy do innego celu, miałem zrobioną przyprawę, taką dość właśnie pikantną jak na swoje warunki. I skład tej mieszaniny, może tak, tutaj jest skład w ogóle jakie tam są przyprawy, ale jeżeli chcecie dokładny podział ile czego w takiej mieszaninie, to zapraszam na bloga. W opisie filmu jest link i tam to napiszę dokładnie jaki był skład i jakie były procentowe udziały w tym składzie tej przyprawy. Nie są to tylko i wyłącznie same ostrości, bo smak też jakiś musiał być. Ale do tego wszystkiego dołożyłem jeszcze czubatą łyżeczkę ognistego, czyli w płatkach. Także zakładam, że to będzie dobrze, bo tu mam 3,6 kg, stosunkowo niewiele. Tej przyprawy mieszaniny dałem 15 gramów łącznie. To już to samo powinno dać niezły zadzior. A dołożyłem jeszcze, tak jak powiedziałem, czubatą łyżeczkę, czyli w płatkach, więc ogień być powinien. Kiełbasa jest przewidziana na gorąco, więc to będzie jeszcze tak, że ten efekt mocy przez gorącą potrawę zostanie zwiększony. A poza tym jakby się coś nie zjadło, to myślę, że jak najbardziej po ostygnięciu dnia następnego będzie można ją normalnie, jako normalną kiełbasę traktować. Do tego 55 gramów soli, pół na pół, zwykła i peklująca. Tutaj jest schab, troszeczkę ponad kilogram, resztę to jest szynka, ale to tak dużo powiedziane, bo ten schab do najpiękniejszych nie należy. Szynka też mogłaby być ładniejsza. W każdym bądź razie jak najbardziej na kiełbasę się nada, bo do innych celów to raczej już nie. To powinno być ładniejsze mięso, żeby sam schab i samą szynkę z tego wędzić. Także odkroję to co tłustsze, zmielę to drobno, resztę zmielę na sitku 8, raczej chyba 10 mm, trochę grubsze, żeby było. I tak jak powiedziałem, wymieszam, przyprawię, wyrobię porządnie. Prawdopodobnie dodam też z około szklaneczki wody, żeby ta masa była taka bardziej lepsza do wyrobienia, żeby lepiej się skleiła. Do nadziewarki jelita wieprzowe 28-30 mm. Poskręcam gdzieś w takie odcinki mniej więcej i pójdzie to do osuszenia. I do osadzenia oczywiście. Także dosyć gadania, bo pora późna, ja kiedyś muszę iść spać. Także biorę się za robotę, jeszcze jakaś deska do krojenia, bo muszę to pooczyszczać i będę działał. Odcinam to co tłuste dość zamaszyście i mielę drobno. Okazało się, że jest tego wiele, więc ładne mięso zmieliłem na szarpaku. Te kawałki były większe. Przyprawiam, mieszam, dodaję szklankę wody i wyrabiam. Ładuję na dziewarkę, porządnie ubijając warstwy.
Napełniam jelita wieprzowe 28-30 mm. Skręcam kiełbasę w pętka. Długość wedle uznania. Nakłuwam, by uwolniły się resztki powietrza. Wieszam w celu osuszenia i osadzenia. Zostawiam w chłodnej spiżarni do rana. Wędzarnię Dragon już technicznie omawiałem. W górnej części ekranu podaję link do tego filmu. Czas na test praktyczny. Na początek ustawiam 50 stopni i czas nie mniej niż godzinę. Wędzarnia jest fabrycznie nowa, więc trzeba grzałkę wypalić. Dziś na dworze jest 6 stopni. Otwieram kominek oraz drzwi wędzarni. Grzałka musi pracować cały czas, by się dobrze wygrzać. Ilość ulatniającego się dymu świadczy o tym, że zabieg wypalenia grzałki jest konieczny. Wieszam suchą kiełbasę i rozgrzewam ją w 50 stopniach Celsjusza. Napełniam generator dymu, ale jeszcze go nie uruchamiam. To ważne, zwróćcie uwagę na zaparowaną szybkę. Nie należy rozpoczynać wędzenia, dopóki ta wilgoć nie odparuje. Ustawiam 60 stopni i wstępnie 2 godziny. Uruchamiam pompkę generatora dymu i zapalam zrębki. Dym pojawia się niemal natychmiast. Jego ilość należy wyregulować. Ten generator dymu potrafi obsłużyć znacznie większe wędzarnie. To ważne, pompka powietrza nie może dotykać korpusu generatora dymu. Dziś dzień szary, chłodny i wilgotny, ale piękno otaczającego nas świata da się dojrzeć i w takich warunkach. Po 2 godzinach kolor jeszcze słaby.
dołożę jeszcze z godzinę w tej samej temperaturze. Kolejny krok to pieczenie w 100 stopniach, już bez dymu, ale z wbitym w kiełbasę termometrem. Cel to nie mniej niż 65 stopni Celsjusza. Nie muszę stać przy wędzarni, termometr ma połączenie z aplikacją w telefonie. Kiełbasa gotowa, tu w wędzarni, a tu w lepszym świetle dziennym. Czas spróbować. Pachnie naprawdę zacnie. O, dobrze smakuje i ogniście trochę. No. O, przesadziłem dla siebie. No, może trochę. Da się zjeść. Znaczy jest bardzo smaczna. Tylko jest faktycznie ognista. A jak mówiłem, ja swoje ograniczenia w tym temacie mam. Ale jest dobrze, jest smacznie. Jest naprawdę pikantnie. Oczywiście nie tam jakieś rekordy bijemy, ale czuć to bardzo wyraźnie. Rzekłbym, że jak dla mnie to jest taka górna granica przyjemnego jedzenia, kiedy się jeszcze można z smakiem i tą pikantnością cieszyć, ale ja sam znam bardzo wielu takich, którzy ten poziom mają dużo wyższy, więc myślę, że będzie mi wybaczone, że ta jest pikantna, tylko tak, bo oczywiście z myślą o gościach, ale także z myślą o moim własnym podniebieniu. To na pewno będzie dobre także na zimno, ale póki co zabieram, bo to właśnie dzisiaj będzie zaraz testowane i mam nadzieję, że zasmakuje, mnie w gardle drapie. Zapraszam na kolejne odcinki, jak się podobało, dajcie łapkę w górę. Będzie mi miło czytać Wasze komentarze i wrażenia i też informacje o tym, czy pikantne kiełbasy to także Wasz smakowity konik. Zapraszam serdecznie. Na razie, hej. Jeden kawałek ukryłem, by następnego dnia na zimno pokroić. Przekrój ma ładny, wciąż jest pikantna, ale nieco łagodniejsza niż na gorąco. Zapraszam do zakupów w naszym sklepie. Obsługujemy zamówienia krajowe i zagraniczne. W naszej ofercie są sprawdzone wędzarnie i generatory dymu, szynkowary do robienia pysznych domowych wędlin, butelki, balony i prasy do wina, różne surowce do piwa, kapsle i kapslownice. Poza tym ruszty, kociołki, siatki, sznurki. Tylko u nas unikatowe i limitowane koszulki, wiele książek dla pasjonatów wędlin i innych wyrobów domowych. Serdecznie zapraszam.